nadeszła zagłada zapowiadana przez proroctwa. Spełnił się najgorszy koszmar społeczeństwa technicznego. Cała cywilizacja wali się w posadach, pozostawiając po sobie dymiące zgliszcza, kolumny wraków, radioaktywne kratery i morze szkła z rozbitych szyb biurowców. Dziś sztuczna inteligencja wypowiedziała wojnę swojemu stwórcy. Nadszedł prawdziwy koniec świata. Czas świętować! Dobrzeście przyszli. Działalność na moim kanale postanowiłem rozpocząć filmikiem o mojej ulubionej formie rozrywki. I nie zrozumcie mnie źle, gry komputerowe też są ekstra. Filmy, książki, seriale, moja miłość. Sporty drużynowe, genialne. Ale jeśli ktoś poda mi w jednej ręce piłkę, a w drugiej kostki, no to wiecie, gdzie sięgnę. To, że nie miałem piłki, której mógłbym użyć jako rekwizytu, też dużo mówi o moich priorytetach. Jest taki świat, który chwycił mnie i już nigdy nie puścił. To świat nieco podobny do naszego, no, znacznie brzydszy, śmierdzący trującymi oparami i dymem, ryczący silnikiem, błyszczący wypolerowanym chromem, grzmiący hukami wystrzałów, darty okrutnymi śmiechami gangerów, przerażający prawdopodobnie przez te wszystkie krwiożercze stada mutantów i podziemne kompleksy wypełnione zabójczymi maszynami, niczego bardziej nie pragnącymi niż unicestwienia ludzkości, no ale podobny. To Neuroshima. Jesteśmy ze sobą od ponad roku i muszę przyznać, że wiedzie nam się. Ma tylko jedno oko i trochę zaczerwienione, ale mnie to nie przeszkadza, jej to nie przeszkadza, jest wszystko w porządku. Jest trochę gruba, to prawda. W tym filmie chciałbym zachęcić Cię do wypróbowania Neuroshimy we własnym gronie lub do powrotu do niej, jeśli dopuściłeś się parszywej herezji i w ciągu ostatnich 3 godzin nie otwierałeś tej książki. Zacznijmy od podstaw. Neuroshima to gra fabularna, czyli taka forma rozrywki, w której gracze, uczestnicy wcielają się w samodzielnie wymyślonych bohaterów. Czynią jak oni, myślą jak oni, żyją w świecie kreowanym przez ich decyzje i działania, a nad tym wszystkim pieczę sprawuje tzw. mistrz gry, czyli osobnik z głową na karku, dobrze rozgrzaną wyobraźnią i językiem w gębie. Ci ludzie gromadzą się przy jednym stole w 4, 5 lub 6 i na 4 godziny porzucają swoje ciała i umysły na rzecz innych, wymyślonych przez samych siebie. How cool is that? Trochę jak aktorzy, ale bez z góry ustalonego biegu wydarzeń. Może zdarzyć się dosłownie wszystko. Podoba Ci się zamysł? No to przeszukuj tobołek, zabierz porządnie buty i ruszaj na wędrówkę po YouTubie. Tam jest mnóstwo materiałów, które wprowadzą Cię w temat. Zatrzymaj ten filmik i wróć do niego za chwilę. Ja poczekam. Jeśli podobały Ci się takie produkcje jak Fallout, Matrix, Terminator, Mad Max, Borderlands, jest duża szansa, że Neuroshima również przypadnie Ci do gustu. Ze swoją różnorodnością i plastycznością gra pozwala kreować najróżniejsze wizje świata po zagładzie. Od przepełnionego beznadzieją zatrutego pustkowia, gdzie ludzie walczą o każdy następny oddech tylko i wyłącznie po to, żeby przedłużyć swoją i tak skazaną na nieuchronną zagładę egzystencję, po pełną samowolkę, gdzie twardzi kolesie i wcale nie większe od nich babki jedzą śrubki pokonanych maszyn na tłustym mleku zmutowanych dwugłowych krów. Okaleczeni w boju z maszynami żołnierze już kolejnego dnia podcierają się swoimi nowymi cybernetycznymi wszczepami. Żyjący z rozboju gangerzy z flaszką bimbru w jednej ręce i kierownicą w drugiej rozdrapują autostrady swoimi pozbawionymi tłumików składakami. Przez wyjałowione skażeniem pustkowia wędrują pielgrzymki zmutowanych fanatyków apokalipsy, wypatrujących ziemi obiecanej swoimi czerwonymi od kwasu oczami. A wpływowi mafiozi największych ludzkich osiedli i wydobywający ropę szejkowie pustyni zbijają fortuny na handlu niewolnikami, bronią i paliwem. Postapo w neuroshimowskim wydaniu ma dla Ciebie to wszystko i o wiele, wiele więcej. No dobra, teraz do konkretów. Co ma dla Ciebie Neuroshima? Po pierwsze, podręcznik główny. Moim zdaniem napisany w świetnym stylu. Nie wiem, ile razy śmiałem się do rozpuku czytając go i ile akapitów wchłonąłem z rozdziewioną z podziwu paszczą, no ale ani na jednej rączce, ani na 2 rączkach bym tego nie policzył. Nie najlżejsza książeczka, no do kieszeni nie włożysz jej, ale lektura bardzo przyjemna. A co w nim znajdziecie? Po pierwsze, starannie wykonaną mapę Stanów Zjednoczonych po apokalipsie, czyli zesranych Stanów. To właśnie w nich osadzona jest akcja gry. Na mapie zaznaczono główne lokacje ze świata Neuroshimy i mnóstwo miejsca do zapełnienia pomysłami mistrza gry. Opowiadanie, które gładziutko wprowadzi Cię w postapokaliptyczną wizję świata i sprawi, że resztę książeczki połkniesz równie chętnie co pastylkę Tornado.
Rozdział, który przystępnie przedstawi Ci zasady działania papierowych gier fabularnych. Pierwsze spojrzenie na świat, które połechta Twoją spragnioną postawą wyobraźnię i sprawi, że zapragniesz więcej. Podstawy mechaniki, których potrzebujesz, by zacząć swoją pierwszą przygodę. Obszerny rozdział omawiający proces tworzenia bohatera, w którego wcielisz się na sesjach, a w nim 12 różnych opcji pochodzenia postaci i 25 profesji. I to tylko początek. Każdy wybór po drodze niesie ze sobą kolejne, doprowadzające do głębokiego spersonalizowania stylu gry już na początkowym etapie rozgrywki. Skorzystasz z wielgachnej zbrojowni, w której zaopatrzysz swojego wojownika autostrad w dokładnie taką giwerę, jaką sobie wymarzyłeś. Oczywiście znalazło się też sporo miejsca na zasady walki, czyli poradnik argumentowania swoich racji w świecie pozbawionym konwenansów. Dalej znajdziesz mechanikę szczegółową, bo gdy ogarniesz podstawy, zapragniesz więcej. No i oczywiście opis świata, którego różnorodność przyprawia mnie o ciarki do dziś. Uczta dla oczu, zasobnik dla pomysłowości, po prostu wielgachna i pyszniuteńka uczta dla Twojej kreatywności. I jeszcze więcej! A to tylko podręcznik podstawowy. A, nie wspomniałem! Jest 21 dodatków. Nie mam bata, żebym omówił to w jednym filmiku. No po prostu się nie da. Dlatego będzie ich cała seria. Słyszeliście o Neuroshimie? A jeśli tak, to co? Może ktoś wcześniej pochwalił różnorodność jej świata? A może dopadła Cię krążąca po internecie legenda o nieogarnialnej mechanice? No, do mechaniki też dojdziemy. Ale spokojnie, wytłumaczę ją tak skrupulatnie i tak przystępnie, że Twój pies poprowadzi sesję Twojemu kotu i Twojemu chomikowi i wszyscy będą się świetnie bawili, wykorzystując wszystkie zasady mechaniki szczegółowej. Bo może niektórym ciężko w to uwierzyć, ale jest pełno takich osób, które uważają tę mechanikę za coś cudownego i do tych osób należę ja. Napisz w komentarzu, jakie rzeczy Twoim zdaniem powinienem wziąć pod lupę jako pierwsze. Omówię całą Neuroshimę. Bardzo chętnie przyjmuję też wszystkie inne sugestie, więc zapraszam do sekcji komentarzy. Lepszej okazji, żeby mnie publicznie zbesztać albo pochwalić, nie będzie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego kanału zarówno tych, co o Neuroshimie usłyszeli dziś po raz pierwszy, jak i tych, co w zasadnych Stanach spędzili już nie jeden wieczór. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, które będą wjeżdżały na kanał, zasubskrybuj go teraz i trzaśnij dzwoneczek tak mocno, żeby już się nie podniósł. Nigdy. A jeśli masz ochotę być jeszcze bliżej akcji, wiedzieć więcej o moich pomysłach, akcjach i planowanych konkursach, śledź mnie na Facebooku i na Twitterze. Do zobaczenia.